Jak samochód z gry stał się prawdziwszy niż wiele konceptów z salonów? Zacznijmy od pytania, które brzmi jak marketingowy slogan, ale w tym przypadku jest całkiem dosłowne. Co właściwie oglądamy, kiedy patrzymy na Mercedesa AMG Vision Gran Turismo? Czy to tylko efektowny render do gry, czy samochód, który naprawdę próbował przekroczyć z ekranu do świata fizycznego? To pytanie jest ważne, bo większość cyfrowych konceptów kończy życie dokładnie tam, gdzie się zaczęła. Na ekranie. Wirtualny model, kilka grafik pracowych, może teaser wideo. I koniec. Mercedes poszedł inną drogą. Vision Gran Turismo powstał jako odpowiedź na zaproszenie serii gier Gran Turismo do stworzenia wizji sportowego auta przyszłości i jednocześnie otworzył cały projekt Vision Gran Turismo jako pierwszy samochód z tej serii. Co ważne, nie został potraktowany wyłącznie jako cyfrowa dekoracja. Mercedes pokazał go jako pełnowymiarowy model 1:1, a sam samochód trafił do Gran Turismo 6 jeszcze w 2013 roku. I tu zaczyna się najciekawsza część tej historii. To nie był przypadek, w którym gra dostała auto. To był moment, w którym marka premium zobaczyła w świecie gier nie zabawkę, tylko nowe laboratorium wyobraźni. Mercedes nie pytał już, jak pokazać koncept na targach. Zadał pytanie dużo nowocześniejsze. Co się stanie, jeśli koncept najpierw zacznie żyć w świecie cyfrowym, a dopiero potem stanie się obiektem realnym? I właśnie dlatego Vision Gran Turismo od początku działał inaczej niż zwykły showcar. Jego premisa nie brzmiała: zbudujmy następcę konkretnego modelu. Ona brzmiała: pokażmy, jak marka może wyglądać wtedy, gdy ograniczenia codziennej produkcji zostaną odsunięte na bok. To auto nie powstało mimo świata gier. Ono powstało właśnie dzięki niemu. Skoro to była wizja, to dlaczego wyglądało jak Mercedes, a nie jak fantazja bez korzeni? Tu pojawia się drugie pytanie. Co zrobić, żeby samochód stworzony dla świata wirtualnego nie wyglądał jak anonimowy pojazd z science fiction? Jak sprawić, żeby był natychmiast rozpoznawalny jako Mercedes, nawet jeśli nie ma za sobą seryjnej linii modelowej? Odpowiedź projektantów była bardzo konkretna. Vision Gran Turismo dostał ekstremalne proporcje, ale nie przypadkowe. Długa maska, kompaktowa kabina cofnięta do tyłu, muskularna tylna część i ogólna sylwetka, która bardziej przypomina napięty organizm niż zwykły obiekt techniczny. Mercedes sam opisywał to auto jako potężne i zwinne zarazem, porównując je do dużego drapieżnika na polowaniu. To ważne, bo ten projekt od początku budowano nie wokół geometrii, tylko wokół napięcia. Auto miało wyglądać tak, jakby nawet na postoju było gotowe do skoku. Jednocześnie projektanci nie odcięli się od historii marki. Wręcz przeciwnie. W materiałach prasowych i omówieniach bardzo wyraźnie wraca motyw klasycznych sportowych Mercedesów, zwłaszcza 300 SR z wyścigowej epoki. Widać to w proporcjach, w pracy powierzchni, w interpretacji grilla i w ogólnym układzie bryły. To nie jest retro w prostym sensie. To raczej próba odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałby duch dawnego wyścigowego Mercedesa, gdyby urodził się w epoce renderów, silników graficznych i hiperrealistycznych symulacji. Nawet charakterystyczne Gullwing Doors nie są tu ozdobą. One są sygnałem. To auto ma mieć w sobie coś z legendy, ale przepuszczony przez filtr przyszłości. Vision Gran Turismo nie próbował być futurystyczny za wszelką cenę. Próbował być futurystycznym Mercedesem. I to jest ogromna różnica. Czy pod tą cyfrową skórą było coś więcej niż efektowna stylizacja? To pytanie decyduje o wszystkim, bo koncept można narysować tak, żeby wyglądał spektakularnie. Ale czy Vision Gran Turismo miał pod spodem logiczną strukturę? Czy był choćby zbliżony do auta, o którym dałoby się myśleć jak o realnym samochodzie, a nie tylko designerskim plakacie 3D? I tutaj Mercedes oraz źródła techniczne dają dość konkretną odpowiedź. Samochód oparto na aluminiowej ramie przestrzennej, a do tego szeroko wykorzystano elementy z włókna węglowego. Efekt? Masa własna na poziomie zaledwie 1385 kg. To bardzo istotne, bo Vision Gran Turismo nie został opisany jako ciężki pokaz mocy, tylko jako samochód zbudowany według logiki lekkiej, bardzo sprawnej konstrukcji. Do tego dochodzi rozkład mas 46:54, co od razu sugeruje, że nie chodziło wyłącznie o widowisko, ale też o pewną zamierzoną charakterystykę prowadzenia. Silnik również nie jest przypadkowy. To AMG V8 Biturbo, umieszczone w układzie Front Mid Engine, czyli tak, by środek masy pracował na korzyść balansu auta. Rozwiązanie znane już w Mercedesach S z lat 20. XX wieku. Ta jednostka rozwija 430 kW, czyli 585 koni oraz 800 Nm momentu obrotowego. Zestawiono ją z 7-biegową przekładnią AMG Speedshift DCT. Do tego dochodzi wyczynowe podejście do hamowania. Ceramiczny układ AMG High Performance Composite Braking System, a także cała warstwa akustyczna, którą Mercedes dopracował tak, by samochód brzmiał jak pełnoprawny produkt AMG, a nie jak niemy eksponat. Nawet 8 zintegrowanych z tyłem końcówek wdechu
nie są to wyłącznie dekoracją. To element inscenizacji auta, które miało działać również dźwiękiem. Vision Gran Turismo nie był mechaniczną pustką z piękną karoserią. To był koncept zbudowany tak, by widz uwierzył, że pod tą formą naprawdę pracuje samochód. No dobrze, jeśli był tak dopracowany, to czy można powiedzieć, że był prawdziwy? Tu dochodzimy do najbardziej intrygującego punktu całej historii. Co właściwie znaczy prawdziwy, kiedy mówimy o takim aucie? Czy wystarczy, że istnieje model 1:1? Czy musi jeździć? Czy musi być homologowany? A może wystarczy, że przestaje być tylko plikiem i zaczyna funkcjonować jako fizyczny obiekt, który można obejść dookoła, sfotografować i wstawić na scenę obok normalnych samochodów? W przypadku Vision Gran Turismo odpowiedź nie jest czarno-biała. Ale właśnie dlatego jest ciekawa. Oficjalne materiały jasno pokazują, że Mercedes zbudował pełnowymiarowy model i uczynił z niego realny element swojej komunikacji. To już było czymś więcej niż cyfrową wizualizacją. Jednocześnie cały projekt był od samego początku zakorzeniony w przestrzeni gry. Więc nie należy udawać, że mieliśmy do czynienia z normalnym autem szykowanym do produkcji. To raczej świadomie zbudowany pomost między dwoma rzeczywistościami, cyfrową i materialną. I może właśnie dlatego ten samochód zadziałał, bo nie próbował udawać, że jest czymś innym. Nie mówił, jestem następnym seryjnym AMG GT. Mówił raczej, jestem czystą wizją AMG, ale na tyle przekonującą, że postanowili dać jej ciało. To odróżnia go od wielu konceptów, które wyglądają jak ćwiczenia stylistyczne. Vision Gran Turismo wyglądał jak auto z gry, które z jakiegoś powodu sforsowało granicę między ekranem a rzeczywistością. I to właśnie jest jego największa zaleta. Nie był do końca autem realnym, ani do końca wirtualnym. Był obiektem z pogranicza, a przez to zapisał się w pamięci mocniej niż wiele normalnych konceptów. Dlaczego ten samochód nie skończył jako jednorazowa ciekawostka dla graczy? To pytanie jest kluczowe, bo wiele podobnych projektów znika bardzo szybko. Kilka screenów, premiera, trochę szumu i po sprawie. Vision Gran Turismo poszedł dalej. Pojawił się w kulturze popularnej i zyskał drugie życie poza samą grą. Najbardziej wyraźnym przykładem jest jego obecność w świecie DC, gdzie samochód został wykorzystany jako auto Bruce'a Wayne'a w Justice League. Co więcej, na potrzeby filmu fizyczny koncept został zmodyfikowany i powiększony do 110% pierwotnego rozmiaru, aby zmieścić wysokiego Bena Afflecka, zachowując przy tym jego proporcje i charakter. To już nie była ciekawostka dla fanów symulatorów. To był popkulturowy rekwizyt klasy premium. To pokazuje coś więcej niż tylko popularność auta. Vision Gran Turismo miał na tyle silną tożsamość wizualną, że można go było wyjąć z kontekstu gry i natychmiast użyć jako symbolu statusu, technologii i futurystycznej mocy. Innymi słowy, on zadziałał także tam, gdzie nie działa logika Gran Turismo. Widz filmowy nie musi wiedzieć, czym jest Vision GT. Wystarczy, że popatrzy i rozumie. To auto należy do człowieka, który ma pieniądze, władzę i dostęp do czegoś spoza normalnego rynku. Jeśli koncept z gry może stać się samochodem Bruce'a Wayne'a, to znaczy, że przestał być tylko konceptem z gry. Stał się ikoną wizualną. Co tak naprawdę zostawił po sobie Mercedes AMG Vision Gran Turismo? Na końcu zostaje pytanie najważniejsze. Czy ten samochód był tylko efektownym eksperymentem z początku poprzedniej dekady? Czy rzeczywiście coś zmienił? Czy zostawił po sobie więcej niż kilka świetnych zdjęć i wspomnienie o pierwszym Vision GT? Odpowiedź brzmi: tak, zostawił. Przede wszystkim otworzył cały rozdział, w którym producenci samochodów zaczęli traktować środowisko gier jako realne pole projektowej ekspresji, a nie jako marginalny dodatek do reklamy. Mercedes był pierwszy w serii Vision Gran Turismo i od razu ustawił poprzeczkę bardzo wysoko, bo nie przygotował zwykłej wariacji na temat istniejącego modelu. Zbudował samochód, który był jednocześnie manifestem designu, demonstracją technologii AMG i testem nowego sposobu opowiadania o marce. Po drugie, Vision Gran Turismo pokazał, że współczesny koncept nie musi już rodzić się wyłącznie na salonie samochodowym. Może narodzić się w kulturze cyfrowej, być współstworzony z myślą o interakcji, a dopiero potem uzyskać fizyczną formę. To zmienia logikę całej branży. Dawniej koncept był zapowiedzią przyszłej produkcji albo eksperymentem stylistycznym dla mediów. Tutaj koncept stał się mostem między grą a przemysłem, między fanem a marką, między symulacją a realnym obiektem. I właśnie dlatego tytuł z VR w realu naprawdę ma sens. Nie jako chwyt, ale jako opis procesu, który Vision Gran Turismo przeszedł naprawdę. Mercedes AMG Vision Gran Turismo nie był ważny dlatego, że był szybki teoretycznie w grze. Był ważny dlatego, że jako jeden z pierwszych udowodnił, że samochód przyszłości może najpierw zdobyć wiarygodność w świecie wirtualnym, a dopiero potem stanąć przed nami jako coś namacalnego, będąc jednocześnie świadectwem zmian kulturowych pokolenia epoki smartfona i zaawansowanych grafik VR.
jadących na cyfrowym dopaminowym uzależnieniu. A Wam jak się podoba Mercedes Vision GT? Bardziej podobny do 300 SL? Czy może do Jaguara E-Type Coupe z serii pierwszej? Podzielcie się proszę Waszym zdaniem w komentarzach. A jeśli nie chcecie ominąć następnego filmu, to możecie zasubskrybować kanał i kliknąć dzwonek. Możecie też zostawić lajka. I do następnego.